Julia Trawińska-Jedlina, dzień dobry. Optymalne jedzenie, zdrowe jedzenie, dobra dieta. To są hasła, które w tej chwili powtarzają wszyscy. Jedz zdrowo, personalizuj, odżywiaj się mądrze, nie jedz produktów przetworzonych. Ale jakie jest to optymalne jedzenie dla Ciebie? O tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z moją mamą, Lidią Trawińską, założycielką naszego Centrum Medycznego, moją guru i moją mentorką, ale też moją inspiracją, która ma ogromne doświadczenie i myślę, że nie skłamię, jak powiem, że największe doświadczenie w Polsce w prowadzeniu pacjentów właśnie z wykorzystaniem personalizacji. Zapraszam serdecznie. Mamo. Dzień dobry. Cześć, jeszcze raz. Tak, doświadczenia ogromne i dziesiątki tysięcy historii pacjentów, którzy mówili: zmieniła Pani nasze życie. Wasza klinika zmieniła kompletnie podejście do mojego odżywiania, do mojego samopoczucia. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo kiedy wprowadzaliśmy w Polsce badania, to jeszcze mało kto o tym wiedział. No, wtedy to jeszcze nikt nie wiedział tak naprawdę. Ale my testowaliśmy badania, które były wtedy obecne na świecie. I czasami pobieraliśmy krew pacjentowi i robiliśmy 3-4 badania jednocześnie, bo szukaliśmy badania, które da nam najlepsze rezultaty. Szczególnie u pacjentów z chorobami skóry, bo to byli najtrudniejsi pacjenci. Bo jeżeli, no dalej są. Tak, ale jeżeli pojawiało się dziecko, dziewczynka 7-letnia, która miała głowę, szyję, piersi, nogi w strupach swędzących, nie mogła korzystać z WF-u, wstydziła się rozebrać i to była dla niej tragedia. Ja pamiętam, ja robiłam takim dzieciom zdjęcia, potem już przestałam i pokazywałam smutek w oczach tego dziecka przed terapią i po terapii. Te oczy wyglądały kompletnie inaczej. Dalej wyglądają. Te oczy po prostu pokazywały: Boże, żyję. No ale oczywiście był problem z ceną. Terapia kosztuje. No tak, terapia kosztuje czasami 20 tysięcy, czasami 30, a są terapie, które u nas kosztują 200 tysięcy. Są. Ale jeżeli mamy pacjenta, który już by nie żył, już by go nie było, to ja zawsze mówię, co jest najcenniejsze? Co jest dla nas cenniejsze od pieniędzy, od domu, od mieszkania? Czas. I czas, to tak, czas. Masz rację, A drugą czas. rzeczą zdrowie. Tak, ale To jest teraz to, co jest głównym tematem i hasłem tak naprawdę zarówno tych trendów, które się w tej chwili rozgrywają w medycynie, bo zarówno biohacking, o którym teraz tak głośno, jak i medycyna długowieczności, longevity, tak zwany trend, wszyscy mówią zdrowie i czas. Tak, ale ludzie myślą, że to jest tanie, że oni zaczną biegać, że oni kupią na bazarku jedzenie i wszystko się ułoży. A to tak nie jest, bo często, nawet jak pacjentka mówi, no ja kupuję tylko w sklepach ekologicznych. Tak, ale ta marchewka przysłowiowa może jej szkodzić i wywołać stan zapalny i ona o tym nie wie, bo ludzie myślą, że tak, jem awokado od lat, co przed chwilą słyszałam, i mi nie szkodzi awokado. Ono może nie szkodzić, bo tam nie ma reakcji natychmiastowej. A ludzie myślą o alergii, bo myślą o alergii jako o reakcji tu i teraz. Boli mnie brzuch tu i teraz mam wysypkę. Nie. Jeżeli jesz awokado, które ci szkodzi i po 8 godzinach jesteś wykończony i już ci się nic nie chce, albo pracujesz 8 godzin i już nie wiesz, nad czym pracujesz, to jest albo informacja. wracasz do domu o godzinie 18 i nie masz siły pobawić się z tym dzieckiem, przysłowiowo pójść pograć w piłkę, czy marzysz tylko o tym, żeby obejrzeć film i zasypiasz na kanapie, to też znaczy, że jest jakiś przewlekły stan zapalny w twoim organizmie, który powoduje, że nie jesteś w pełni sprawny. Ale ja miałam taką sytuację, że chłopczyk nie mógł spać, bo miał tak duże ilości śluzu, i się dusił. I żadne inne testy, które robił w szpitalu, w przychodni, nie wykazały żadnych reakcji. U nas test wykazał praktycznie 80% reakcji na liście. No właśnie, powiedziałaś o szpitalu. Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo ja bardzo często jestem proszona do działu obsługi pacjenta, żeby porozmawiać z mamami czy z tatą dziecka, bo dzwonią rodzice i mówią: jestem właśnie w szpitalu, nic nam nie wykryli, testy na alergię nic nie pokazały, wypuszczają nas ze szpitala właśnie ze sterydami i my nie wiemy, co robić. Tak. I takich pacjentów mieliśmy tysiące. Bo zawsze mówią, że WIMED to jest ostatnia deska ratunku. I do nas tacy pacjenci trafiali. I wtedy, ale my robimy bardzo dużo różnych badań. Tak. Bo sprawdzamy wszystko. Bo
zrobienie kodu metabolicznego, tak zwanego FAT testu, to nie tylko. Robimy dodatki do żywności, robimy całą morfologię biochemii, bo to wszystko trzeba zgrać. Bo jeżeli na przykład jest pacjentka, która mówi, ja się bardzo zdrowo odżywiam, ja biegam, chodzę na siłownię, ale mam oponkę na brzuchu i ja dalej, no dobrze, a czy ta oponka to jest wszystko? No nie, no jeszcze boli mnie głowa bardzo często, jeszcze mam bolesne miesiączki, jeszcze wie pani, nadgarstek mnie boli, jak siedzę przy tym I w komputerze. sumie to co drugi dzień biorę tabletkę na nadciśnienie, bo czasami mam wysokie ciśnienie, prawda? I To jest ona też bardzo kompletnie popularne. nie kojarzy tego, że to zdrowe jedzenie wcale jej nie służy. Jej zdrowe jedzenie. Że to wcale tak nie jest. I nagle się okazuje sałata, pomidor. Reakcji. Ja mam teraz pomidora na 3. stopniu reakcji. Ale teraz modna dieta w tej chwili taka... Karniworę albo Tak, keto. ale to jest, a ta keto. A ja robię test i ja już patrzę, mówię, Boże, ona jest na keto, ona ma wszystkie Ja białka mogę tylko odzwierzęce. gęsinę Tak. I ona ma wszystkie białka odzwierzęce. w reakcji. I ona robi to keto, ona nawet schudła, ale ją zaczynają boleć stawy, Tak. jej wypadają włosy, bo to nie jest dla niej. Tak. I to jest ta personalizacja. A pacjentka mówi tak, wie pani co, teraz jak byliśmy na spotkaniu, ja 10 lat temu u państwa robiłam badania i ja od 10 lat, jak włączyłam wtedy te wyłączenia, ja się bardzo dobrze czuję, ja potem wróciłam do różnych produktów, ale ja się nadal bardzo dobrze czuję. Co się stało? Tak. Wyeliminowaliśmy wtedy, w tym początkowym czasie, stan zapalny. Ja zawsze podkreślam pacjentom, bo mnie pytają specjaliści, którzy wykonują nasze badanie, bo to jest też ważne, Tak, że ja prowadzę tak. to laboratorium, które pozwala innym specjalistom Tak, wykorzystywać lekarzom. narzędzia, prawda? Tak. Lekarzom, dietetykom, trenerom personalnym. Bardzo wiele klinik korzysta z naszych badań, więc nie tylko u nas można zrobić te badania FAT testu, ale też w innych klinikach w całej Polsce. I oni pytają, mówią, no dobrze, ale to... Bo pacjenci się boją tej eliminacji. Jak ja mam z nimi pracować? Jak ja mam im to powiedzieć? I teraz moja odpowiedź jest to, drodzy Państwo, nie ma czegoś takiego, że eliminacja jest na stałe. Nie może być dieta eliminacyjna na stałe. Dieta eliminacyjna jest czasowa, natomiast naszym celem docelowym, naszym celem jest to, żeby pacjent przez pewien czas eliminował, wykluczył stan zapalny i następnie miał zbilansowaną, rotacyjną dietę, żeby można było jeść wszystko. Prawda? Tak, właśnie chodzi o to, że można jeść, ale często pacjenci mówią tak, no dobrze, ale tyle produktów wyszło mi w reakcji, to co ja będę jadła? Ja mówię, zaraz, a co pani do tej pory jadła? Jadła pani 5 produktów, które pani szkodziły. Pomidor, ogórek, sałata, cebula. Oni nawet nie wiedzą, że są inne I chleb. warzywa. Tak. Tak. I ja mówię, teraz niech pani zobaczy, jest lista produktów, które pani może, bardzo szeroka, bo tyle zostało. Plus rodziny tych tak, produktów, prawda? i możemy Zamienniki. stworzyć rzeczywiście zdrowe posiłki. Tak. Ale czasami jest zaskakujące, bo na przykład przychodzi pacjentka, jest w ciąży, w pierwszych miesiącach ciąży i ja widzę test i ja już wiem, że ona tej ciąży nie donosi. Miałam tak ostatnio. Ja wiem, że Bardzo się tego na przykład bałam. jest rodzina cała robi testy. U dzieci wyszły badania bardzo źle, u rodziców dobrze. No i rodzice stąd- mówią, dlaczego tak jest? Ja mówię, bo wasze dzieci jedzą produkty przetworzone. Zobaczcie, one nie śpią tyle, ile powinny spać. One kupują sobie pokryjomu słodycze, które zaburzają florę bakteryjną. Ale w drugą stronę też była sytuacja. Ostatnio miałam pacjentkę, która wykonała test córce i żeby skorzystać z promocji Razem po zdrowie, zrobiła też test u siebie. Mówi, z ciekawości zobaczę. I tej pacjentki test wyszedł dużo gorszy, mimo że ona jest zdrowa. Ale kiedy zaczęliśmy pytać, kiedy nasza dietetyczka zaczęła dopytywać, jak wygląda pani dzień, okazało się, że jest bardzo wysoki kortyzol. Jest cały czas na pełnych obrotach. Odpowiada za No córkę, właśnie. stresuje się córką, jest przemęczona, nie sypia Bo jej się dobrze. wydawało, że córka jest chora. Bo dziecko jest chore, a nie ona. Tak. I też zaskoczona mówi, czy nie pomyliliście badań. Tak. Nie ma takiej opcji, bo Często laboratorium pacjenci- ma takie procedury, że nie ma szans pomylić badań. Więc to jest akurat bardzo mocno pilnowane. Natomiast często pacjenci nie wierzą, nie dowierzają w coś, co się dzieje, prawda? I teraz wiemy, że tych testów na rynku jest multum. Tak, ale Multum. I wiemy o tym, bo testowaliśmy różne. Natomiast wybraliśmy ten, który daje efekty. I to, tak jak powiedziałam na początku, badaliśmy te efekty u pacjentów z łuszczycą, bo to są najtrudniejsi pacjenci. I atopią. I atopią, tak, Tak. ale mówi się, że łuszczyca jest chorobą nieuleczalną. Owszem, nie można jej wyleczyć, ale można ją zatrzymać. I jak teraz wracają pacjenci z łuszczycą, którzy byli 10, 7, a nawet 15 lat temu, bo były dzieci, a teraz to są już osoby dorosłe. I mówią, że jak się pilnowały, jak mama pilnowała,
to wszystko było ok. Jak teraz poszły na studia, czy skończyły studia i zaczęły już sobie folgować, to łuszczyca wróciła. Ale ja się z tobą nie do końca zgodzę, bo są osoby, którym udało nam się wyleczyć łuszczycę i atopię. To są osoby, które już od 20 lat nie mają zmian. Ale one się pilnują. Ale się pilnują. Ale one się pilnują. I powtarzają Tak, badania. prawda? powtarzają badania, przyjeżdżają od czasu do czasu na komory, żeby wzmocnić ten układ odpornościowy Tak. i wtedy tak, rzeczywiście ta choroba nie wraca. Ale dla mnie największym naszym sukcesem jest migrena. Bo ja jak słyszę już, że przyszedł pacjent z migreną, to mówię wow, kolejny będzie szczęśliwy. A co myślisz o tym klastrowym bólu głowy? Bo to jest teraz też bardzo duży problem, prawda? Nie tylko migrena. To też jest pewnego rodzaju ból głowy, który jest związany ze stanem zapalnym. Ale też i z niedotlenieniem, bo pamiętajmy, że Właśnie. jeżeli jelito jest uszkodzone, jeżeli nie wchłaniamy odpowiedniej ilości tych mikroskładników, to wszystko się pojawia. To się pojawia ból głowy, to się pojawia ból oczu, to się pojawia zmęczenie, które jest no, chyba najczęstszym schorzeniem. Tak. To się Przewlekłe zmęczenie. przewlekłe zmęczenie. I to jest dla mnie taki rozpoznawalny, największy problem u pacjentów. Ja teraz mam dużo czasu, bo często rozmawiam przez wiele minut z pacjentkami i one czasami zaczynają od takiego niewielkiego problemu, a potem jak ta rozmowa się rozwija, to okazuje się, że tych problemów jest multum i one już nie są w stanie ich wszystkich kojarzyć. Ostatnio przyjechał do mnie pacjent z daleka ze swoim przyjacielem. Przyprowadził swojego przyjaciela, bo on się czuje lepiej. Przyjaciel wchodzi do mnie do gabinetu i mówi: pani co, ja się przygotowałem. Wyciąga karteczkę i mówi: zapisałem wszystko, co mi jest. I gdyby mnie ktoś zapytał, że jadę do pani i po co ja jadę, to pierwsze moje hasło było: nie wiem. Bo mi kolega powiedział, że do pani muszę iść i muszę panią poznać. Ale usiadłem w zaciszu i mówię: napiszę. No i trochę się przeraziłem, bo wyszło mi 17 punktów. To ja pani podyktuję. Otyłość, problemy z libido, zaburzenia erekcji, złe samopoczucie, bóle głowy, przemęczenie, brak koncentracji w trakcie jazdy i tak dalej, i tak dalej. On mówi: ja to wszystko zapisałem i ja się przeraziłem, no ja się po prostu starzeję. Tak, to ja ci opowiem historię. I teraz zrobiliśmy badania, czekamy teraz na kolejną analizę, ale ja wiem, że ten pacjent odzyska tę siłę i on będzie mógł dalej cieszyć się tym życiem, prawda? To ja opowiem taką historię też niezwykłą. Miałam pacjentkę taką 40-letnią, piękną kobietę właśnie z migreną. Wyszła z tej migreny, poczuła się świetnie i mówi: to ja przyprowadzę swojego męża, który jest niereformowalny. Bo ja zmieniłam nasz sposób odżywiania, ale on nawet nie chce patrzeć na to, co ja gotuję i w ogóle nie chce się dostosować. No i przyszli. Tacy mężczyźni są najlepszymi pacjentami później. Tak, ale właśnie chcę opowiedzieć. No i usiedli naprzeciwko mnie i ja czuję odór od niego. Jak on zaczyna mówić, to jemu z ust po prostu leci powietrze, które zatruwa cały nasz gabinet. Nie można było wytrzymać. I ona właśnie kiwa głową. Że to. I ja mówię: czy pan wie, że panu bardzo mocno, przepraszam bardzo, śmierdzi z ust? On mówi: no tak, ale przecież to miętówki są. Ja mówię: ale niech pan spojrzy na żonę. Ma pan piękną, młodą kobietę, która lubi się całować, która lubi być całowana, która chce miłego seksu w łóżku. Jak ona ma z panem iść do łóżka, kiedy panu śmierdzi z ust? Ja nie mogę siedzieć. Ona się może do tego już przyzwyczaiła, ale ja nie mogę siedzieć. Pan ma jakieś nietolerancje. Pan ma coś, czego pan nie trawi. No popiję mleko i będzie dobrze. Ja mówię: nie, mleko panu nie wystarczy. Niech pani mi tutaj nie sprzedaje, niech pani mnie tutaj nie namawia. Ja mówię: ja do pana, ja pana do niczego nie namawiam. Ja po prostu chcę, żeby pan zmienił swoje nastawienie, żeby pan zmienił swoje życie, żeby pan docenił swoją żonę. Tę żonę, no. A on mówi: no i co z tego? No i co z tego? Ja niczego nie zmienię. Ja mówię: to wie pan co, jak pan niczego nie zmieni, to niech pan znajdzie taki wysoki budynek i niech pan z niego skoczy. To będzie duża zmiana. Dosłownie tak powiedziałam. No co pani mówi? Ja mówię: bo proszę pana żona chce żyć, a pan jej zatruwa życie tym swoim odorem. No i co? I słuchajcie, wstał, mamy szklane ściany, wyszedł, tak trzasnął drzwiami, że myślałam, że te szyby powypadają. Ona siedziała, zaczęła płakać. Mówi: widzi pani, jak on jest? I ja mówię: przepraszam, że ja tak z nim ostro rozmawiałam,
ale to jest wasze życie. Jeżeli on nie zmieni, to pani od niego odejdzie. Ona mówi tak, bo ja już jestem u kresu wytrzymałości. On po prostu śmierdzi. Słuchajcie, pół godziny minęło, ja już miałam następnego pacjenta, puka. Wchodzi, już sam. I mówi, podejmę się terapii. Ale mi pani dała czadu. Ale mnie pani obraziła. Nikt jeszcze mnie tak nie obraził. Ja mówię, ja pana nie obraziłam. Powiedziałaś panu mu prosto w twarz, powiedziałam w prawda? twarz to, czego pana żona boi Tak. się panu powiedzieć, bo ona pana bardzo kocha. I wielokrotnie jest tak właśnie w gabinecie. Ale jeszcze powiem, No. po 3 tygodniach, kiedy zrobił wyłączenia, już to się zmieniło. Już ten zwieracz żołądku zaczął inaczej funkcjonować. I już widział różnicę. I to, co powiedziałaś na początku, to jest jeden z lepszych pacjentów. Tak, dokładnie. Bo ufa i wie, że ma Bo on efekt. zobaczył. A z drugiej strony tu są właśnie tacy, a z drugiej są fantastyczni na przykład tacy, którzy mają wsparcie w żonach. I słuchajcie, to naprawdę to wsparcie drugiej osoby. Są osoby, które przychodzą do nas, rodzice z dziećmi i mówią, dziewczynka ostatnio przyszła do mnie i mówi, no ja nie mam wsparcia w domu, bo oni jedzą wszystko. A ja mam problem, bo ja nie chcę, a oni jedzą wszystko, zamawiają i tak dalej. I ja tej dziewczynce, była mama, i ja nie mogę powiedzieć, że mamo droga, ogarnij się, bo mama ma swoje życie. Tak. Mama mówi, to jest twój problem, nie mój i nie siostry, więc nie zwalaj na siostrę, jak ty nie chcesz jeść tego Tak. czy tamtego, jak ty jesteś na diecie, to ty jesteś na diecie. I ja tej dziewczynie powiedziałam, mówię, słuchaj, wiesz co, nie patrz na to tak. Mówię, pomyśl, że będą ci zazdrościć. Pokaż im, jak ty jesteś fantastyczna, jaką ty masz silną wolę, jak ty potrafisz zmienić swoje życie. Czy ty potrzebujesz tego ciastka, jeżeli wiesz, że ono ci szkodzi? Mhm. Czy ty nie możesz sobie zrobić na przykład lodów swoich i zrobić ich więcej? Na to dostałam odpowiedź, ale mi wszyscy zjedzą. To niech zjedzą. To zrobisz następnym razem jeszcze więcej. Tak. I może za kolejnym razem nie kupią tej czekoladki, czy tego na M-loda, czy jakiegoś tam innego, tylko wezmą twoje i zapytają cię za miesiąc, a możesz zrobić te lody? Jaką będziesz miała satysfakcję? Mama była jak burak. Tak, mama była jak burak. Ale, no właśnie. Ale to jest, I czekam na kolejną tak, to konsultację. jeszcze powiem ci, a propos mamy buraka, miałam kiedyś takiego chłopca, który przychodził do mnie z listą 100 pytań. I kiedyś przyszedł i mówi tak, mam kolejną listę, ale mam kolejną listę problemu do rozwiązania. Ja mówię, słucham, jaki problem? Mamo, to jest problem do ciebie. Dlaczego dajesz mi pieniądze, a nie masz czasu rano na przygotowanie? Malujesz się w samochodzie, a może jakbyś wstała pół godziny wcześniej i przygotowała mi te warzyła, dała mi do pudełeczka, to ja nie musiałbym kupować w sklepiku jedzenia, które jest nieodpowiednie dla mnie. Kolejne. Mamo, czy wieczorem możemy razem rozwiązać problem śniadania z rana? I chłopiec był tak przygotowany. Tak. A matka, tak jak powiedziała, była jak burak, bo on nie mógł się z nią w domu dogadać. Potrzebował i mediatora. Tak, potrzebował mediatora. Tak często jest. I to są historie, prawda, z naszych gabinetów, które mamy na co dzień, ale nie rozwiązałybyśmy tego problemu bez właśnie właściwej personalizacji, bez narzędzi, Tak. które teraz daje nauka, daje technologia. My te narzędzia znaleźliśmy już wiele lat temu. Ja 8 lat temu zaczęłam też szkolić lekarzy, dietetyków, specjalistów. Niestety dalej jest to środowisko trochę zamknięte, bo bardzo trudno jest eliminować Bardzo trudno. taką Ale mało dietę tego, przygotować. tą wiedzę przyswoić też nie jest łatwo, Nie. Tak. bo to jest trudne. To jest bardzo trudne i łatwiej jest powiedzieć, nie jedz tego, bo to jest w Lidlu przetworzone, jedz to, bo ta bułeczka będzie mniej przetworzona i zwracać uwagę na same kalorie czy składniki. Natomiast znowu, na ostatniej konferencji, na Światowej Konferencji Biohackingu był genialny lekarz medycyny funkcjonalnej. Jak ja przyjechałam, to przyszedł do mnie i mówi, jak ja chciałem panią poznać, pani Julia, jak ja chciałem panią poznać, czekałem, bo ja robię tutaj tylko i wyłącznie w szpitalu fragmenty, a pani to wszystko łączy. Ja byłam w szoku. A on po prostu już mówi, dziękuję, God bless you, że pani jest na tym świecie i pani leczy pacjentów. To było niesamowite wyróżnienie. I ten lekarz wszedł na scenę, zamienił się w tygrysa scenicznego i mówi, drodzy ludzie, przestańcie liczyć kalorie. Tak. W końcu zwróćcie uwagę na waszą komórkową odżywczość, na to, jakie produkty macie wchłaniać, jakie Julia, składniki odżywcze ale wiesz, macie co z wchłaniać. dietetyczkami jest? One piszą w tych programach żywieniowych 25 deko
dziennie tego, 3 deko tego. One dają 35 orzechów selenu, Tak. Orzechów brazylijskich na tydzień mężczyźnie. Tak. To jest nie do pomyślenia. 35 orzechów brazylijskich na tydzień. No bo mówią, że Bo selen. bo tak, to trzeba te 5 Bo orzechów zjeść. Ilość mikroskładników się Tak. wyliczyła w kalorycznie. No Więc to jest żenada. to jest coś, Dla czego mnie my to od jest lat nie żenada. robimy. U nas, jeżeli układa dietetyczka zalecenia żywieniowe, to trwa to wiele, wiele godzin, czasami dni, Tak. ale nie ma tam żadnych kalorii. Nie ma. I jest to rzeczywiście personalizowane. No Tak. i teraz to moje wkurzenie przełożyło się na to, że napisałam książkę. Tak, właśnie. Na podstawie twoich i moich Jestem z siebie doświadczeń. bardzo dumna, że zebrałaś te doświadczenia. Jako praktykowi, no bo tak jak sama powiedziałaś, ty masz trochę więcej czasu, wspierasz mnie nadal, ale to ja w tej chwili razem z zespołem pracujemy z pacjentami i przyjmujemy pacjentów z naszymi lekarzami na co dzień, spotykając się z dziesiątkami osób każdego dnia, więc nie było to łatwe pisać po nocach i pisać po weekendach, ale w końcu się udało i ta książka ujrzy światło dzienne. Ty byłaś jedną z pierwszych osób, która czytała tę książkę. Ona już w formie e-booka jest. Jest, tak. No i z twojej perspektywy, no bo tak naprawdę pisałam nasze doświadczenia, ale to ty masz w Polsce naprawdę największe doświadczenie, jeżeli chodzi o eliminację. Kurczę, 50 000 pacjentów pomogliśmy. Tak. Więc jakie były twoje wrażenia z tej książki? Bo czytasz od lat, od dziecka mi podsuwasz książki. Większość książek ja nie czytałam jak koleżanki. Wreszcie jest nie? książka napisana przez kogoś, kto rzeczywiście ma pacjentów. Bo do tej pory te wszystkie książki o diecie to były książki specjalistów, którzy doświadczenie z pacjentem mieli bardzo małe. Bo jeżeli ktoś ma 10 pacjentów tygodniowo, jakiś dietetyk i pisze książkę, no to 10 pacjentów, a jak ty masz czasami 18 dziennie, to jest pewna To jest aż nie do różnica. pomyślenia, Tak, co nie? Ale tak. jak my To siedzimy jest- od 8 do 20, to tak, ja to jest akurat... pewna różnica. I jeszcze ludzie do nas wracają, polecają nas, bo Powtarzają testy. bo widzą efekty, bo odchudzić można bardzo łatwo. Zrobić głodówkę, Tak, wczoraj pacjentka ograniczyć też mówi, kalorie. w 2 tygodnie zrzuciła 10 kg, tylko, później przytyła. Tak. I to jest bardzo łatwe. Natomiast sprawić, że pacjent straci tkankę tłuszczową, a ani grama tkanki mięśniowej, bo to jest Tutaj bardzo... pijesz do pana Michała z Monako. Tak, bo to jest bardzo ważne. I wszystkie jego parametry życiowe poprawią się, a nie spadną, Tak. to jest sukces. No i tutaj w tej książce myślę, że to też warto powiedzieć, że to jest książka nie tylko dla specjalistów. To jest też książka dla ludzi, którzy chcą dla być każdego, świadomi, tak. prawda? Bo w tej książce to nie jest zbiór artykułów, zbiór monografii z różnych dziedzin, tylko jest to I powtarzanie rzeczywiście... wszystko tego samego, co jest we Tak, wszystkich kompendium książkach nietolerancji, o w dietach. którym nie ma nietolerancji, wyjaśnienia na przykład tematu. Tylko tutaj rzeczywiście jest wyjaśnienie wszystkich alergii, wszystkich nietolerancji, wyjaśnienie każdego jednego rodzaju narzędzi, które pozwalają na personalizację i pokazanie ich słabych i mocnych stron, Tak. ale również pokazanie historii pacjentów. A te historie to są historie prosto z serca i te filmy, Tak. które nagrywaliśmy i są dostępne. No i nagrywamy dalej. Tak, to są filmy, które nagrywamy, bo pacjenci tego chcą. Bo ja pamiętam, jak matki dzieci, które prowadziłam ja osobiście, to one przyszły i powiedziały, ja chcę nagrać historię, Tak. żeby ludzie I to wiedzieli, się bardzo często żeby dzieje. matki widziały, że można wreszcie spać w nocy. Bo dla mnie to jest największa nagroda, jak rodzice przychodzą i mówią, wie pani co, od 2 lat zaczęliśmy sypiać. Wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z fantastyczną naszą polską dziennikarką, która powiedziała, ja chciałam jej podziękować za to, to ja pani dziękuję. Bo ja śpię, bo ja się czuję świetnie, bo ja wyglądam dobrze, bo ja mam energię, ja jestem w stanie chodzić z kijkami regularnie, ja się budzę po 6 godzinach. To jest najważniejsza nagroda. To jest najważniejsza nagroda. Tak, to jest najważniejsza. To jest ta nasza najważniejsza nagroda. Tak, to są właśnie za działalność. historie. Drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie do komentowania, czy taka forma podzielenia się historiami z gabinetu jest dla Was interesująca, czy chcecie takich rozmów więcej. Może uda nam się przekonać wspólnie moją mamę, żeby częściej ze mną się tutaj pojawiała. Napiszcie, czy Wy już skorzystaliście z naszych terapii, jakie były Wasze doświadczenia w klinice i czym ewentualnie chcecie jakieś tematy konkretne poruszyć. Zapraszamy serdecznie do zamówienia mojej książki, ale również właśnie do zadawania pytań i dzielenia się Waszymi doświadczeniami. Do zobaczenia.